Witajcie! Dziś przedstawię Wam przepis na ciasto Królowa Śniegu. Będzie to ciasto niebiesko-białe, wyglądające jak z takiej mroźnej krainy. Zaczniemy od biszkoptu. Będzie to biszkopt z 4 jaja, pół szklanki cukru, 40 g mąki ziemniaczanej, 80 g mąki pszennej, pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżki oleju i pół łyżki octu. Zaczniemy od oddzielenia białek od żółtek. Białka do miseczki, w której będziemy je ubijać, a żółtka do szklanki. I ostatnie 4. jajko. Dobrze. I ubijamy białka. Gdy białka mamy już ubite na sztywno, nic nie wypada z miski, stopniowo dodajemy cukier. Trochę cukru i dalej ubijamy. Musi nam powstać taka gęsta, gładka piana lśniąca. I teraz będę dodawać stopniowo żółtka. Teraz na chwilę odkładam tę miskę z jajkami. Trzepaczka nie będzie już potrzebna. Łączę obie mąki. Tutaj mam, przypominam, 80 g mąki pszennej, a tutaj 40 g mąki ziemniaczanej. I dodaję jeszcze pół łyżeczki proszku do pieczenia. I wszystko mieszam. Mąkę teraz dodam do piany z jajek. I już tylko delikatnie mieszamy łopatką. Nie używamy miksera. Na koniec dodaję pół łyżki oleju i pół łyżki octu. I ponownie bardzo delikatnie mieszamy. Ciasto od razu wylewamy na blachę. Wykładamy tylko dno blachy papierem do pieczenia. Staramy się równomiernie rozprowadzić. I od razu wkładamy biszkopt do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Pieczemy około 20 minut. Biszkopt jest już upieczony, ostudzony, więc teraz ściągam z niego skórkę. Delikatnie za pomocą noża. Teraz czas na przygotowanie niebieskiej warstwy. Potrzebujemy 2 galaretki niebieskie. Można je kupić w większych hipermarketach, takich jak Auchan. Oraz mleko zagęszczone 500 g. I ważne, aby było ono niesłodzone. Oraz szklanka wrzącej wody. Galaretki rozpuszczamy w szklance wrzącej wody.
tylko szklanka wody i 2 galaretki i dokładnie mieszamy. I odstawiamy galaretkę do przestudzenia. Musi być zimna, ale nie może stężeć. Galaretka już ostygła, zaczęła tężeć. Ubijamy mleko zagęszczone. Ubijamy tak jak śmietanę. Gdy mleko zrobi się gęstsze, podwoi swoją objętość, to znaczy, że jest już ubite. I teraz dolewamy niebieską galaretkę. Galaretka musi być nadal płynna, ale zimna. I jeszcze chwilę miksujemy. Niebieską piankę wylewam na biszkopt. I wstawiamy ciasto do lodówki. Teraz czas na kolejną masę, śmietanową. Potrzebujemy 1 galaretkę przezroczystą, 500 ml śmietanki 36 albo 30%, woda do galaretki 3/4 szklanki oraz 2 łyżki cukru pudru. I rozpuszczamy galaretkę. Po rozmieszaniu odstawiamy galaretkę w chłodne miejsce. Następnie ubijamy śmietankę. Pod koniec ubijania dodajemy 2 łyżki cukru pudru. I wlewamy zimną galaretkę. Masę wykładamy na ciasto. I rozsmarowujemy. I zobaczcie, ja już mam pełną blachę ciasta, a tu jeszcze na wierzch musi przyjść galaretka. Dlatego będę musiała sobie zrobić takie podwyższenie. A teraz schowamy ciasto do lodówki, ponieważ ta masa musi zastygnąć. Kolejna warstwa to będzie sama galaretka niebieska. 2 galaretki rozpuszczamy w 3,5 szklankach wody. Druga. Czyli bierzemy o pół szklanki mniej niż w przepisie na galaretki. Oczywiście dokładnie mieszamy i odstawiamy do ostudzenia, tak jak pozostałe. Z papieru do pieczenia zrobiłam sobie takie podwyższenie blachy i teraz na ciasto wylewam zimną niebieską galaretkę.
Ciasto mam już pokrojone w kawałki, więc teraz je udekoruję. Śmietankę 30%, 200 ml, ubijam na sztywno. Dodam do niej 2 łyżeczki cukru, pudru, fix do śmietany oraz łyżeczkę cukru waniliowego. Śmietankę wlewam do miksera i ubijam. 2 łyżeczki cukru pudru. Wymieszam z fiksem. I łyżeczką cukru waniliowego. 1 łyżeczka. Gdy śmietana będzie już prawie sztywna, dodaję ten fix z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. I jeszcze przez chwilę miksuję. Ubitą śmietaną napełniam szprycę i będę dekorować ciasto. Na każdym kawałku zrobię takiego kleksa. Moim zdaniem ciasto wygląda super. Naprawdę jak z takiej mroźnej krainy. A jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi przepisami, zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia i smacznego!